Dzień dobry, dzisiaj odcinek numer równo 200, a skoro taka okrągła liczba, to odcinek będzie nieco inny niż zwykle. Taki troszeczkę nietypowy. Co, piesku? Zapraszamy, nie? Chodź. Celowo mówię zapraszamy, no bo w tej chwili ten kanał bez wariaczka nie byłby takim kanałem jak jest. Ma on dużo ulubieńców, dużo zwolenników. Jak to psina, przybłęda. No i w sumie co dzisiaj będziemy robić? No na pewno troszeczkę poopowiadamy, porozglądamy się po okolicy. No i być może też oprócz opowiadania co nieco pokażę. No i zdradzę plany na najbliższe 2 tygodnie. Niby maj, prawie połowa maja, ostatnie dni nie rozpieszczają, 16 stopni, wiatr, więc wróciła dzisiaj kurtka, taka dosyć ciepła. No i jutro ma być załamanie tej niby w tej chwili jeszcze ładnej, słonecznej pogody, ale od jutra już gorzej. Przymrozki, jakie były w ostatnich dniach, a w zasadzie tygodniach, nie oszczędziły plantatorów i nie oszczędziły też mnie. Wiele rzeczy przemarzło, czy orzech, czy winorośl, no i oczywiście też sporo truskawek. Ale w tym odcinku zupełnie nie o tym. Nie będzie żadnego dłubania, remontowania, za to będzie troszeczkę spacerowania, pokazywania, opowiadania, no i takiego po prostu spokoju, mam nadzieję. Dlaczego w końcu nigdzie się nie śpieszę? Ano dlatego, że za chwileczkę rozpoczynam urlop. Nie będzie to co prawda 2 pełne tygodnie na siedlisku, będą to takie doskoki co kilka dni na kilka dni, ale liczę na to, że uda się tutaj pobyć sporo, troszeczkę poremontować, troszeczkę poodpoczywać, no i po prostu pocieszyć się tym majem. O ile oczywiście pogoda się troszeczkę wyklaruje, bo tak na teraz, tak na dziś, to nawet rozpaliłem w piecu. Co prawda delikatnie i dzisiaj tak na chwilę po prostu przepalić, no ale w pomieszczeniu ciągle tego ciepła brakuje, a taki fajnie nagrzany piec troszeczkę czasu temperaturę trzyma i jakbym następnym razem przyjechał, to w tych ścianach zawsze się będzie spało przyjemniej. Takim powiedzmy celem głównym tego urlopu będzie ogarnięcie łazienki, gdzie ostatnio postawiłem ścianki, ale nie zupełnie. Jeszcze jedna musi tu stanąć i jeszcze tu ogólnie płytki i wiele pracy. Do tego oczywiście i czasu, i potrzeba materiałów i ja już sobie też co nieco przywiozłem. Nastąpiła też zmiana auta, jak widać kombi, bo jednak kombi to kombi. No wszystko co trzeba wchodzi i jeszcze zostaje sporo miejsca. Wełna, 3-metrowe narożniki, jakiś system do drzwi przesuwnych, no i ogólnie kilka różnych paczek, no bo na tym urlopie oczywiście też troszeczkę pobawię się różnymi sprzętami. Tu akurat kamery solarne, a w zasadzie takie bardziej fotopułapki. Tu taka prowadnica do cięcia drzewa, tu jeszcze jakieś pierdoły, więc trochę takiego gadżeciarstwa przeze mnie przemawia. No a oprócz tego, jak kombi z hakiem, to przyjechała znowu przyczepka, na której stoi sprzęt, znowu ciężki sprzęt, ale tym razem ani betoniarka, ani traktorek. Co jest pod tą plandeką, zobaczycie w kolejnych odcinkach, ale tak jak mówię, coś ciężkiego i na siedlisku na pewno przydatnego. Skoro też mowa o siedlisku, to ono w tej chwili oficjalnie kończy się tu razem z tym płotem. Ta działka, o ile teoretycznie mogę ją użytkować, no to jej formalnym właścicielem nie jestem. Oczywiście już tam wspominałem, że to sprawy spadkowe, u właścicieli, sądy, podatki i tak dalej, no ale wszystko już jest na dobrej drodze i odpukać mam nadzieję, że niedługo kupię tą część, czyli w zasadzie sporą aż do tego drzewa, a także to pole, które sąsiaduje, jak widać, przez miedzę z tą moją dawno już zakupioną ziemią. No w tej chwili już trawa skoszona, poszła na zielonkę dla zwierząt. To pole, no i jeszcze tam kawałek za rowem. Więc powierzchnia znowu powyżej mocno hektara i zgoda KOWR-u. Tyle już dni przepalone na te różne formalności, że aż chyba sobie przysiądę, żeby o tym opowiedzieć. Bo w głowie się nie mieści, ile tu godzin, a w zasadzie dni różnego rodzaju
załatwień urzędowych zrobione, żeby to wszystko ogarnąć. Albo w sumie nie, piesku, nie będziemy teraz o tym opowiadać. To się w zasadzie kwalifikuje na jakieś takie oddzielne odcinki, a w zasadzie może i mini poradnik. Jakbyście w ogóle chcieli zobaczyć takie odcinki, to też dajcie znać w komentarzu. No bo zakup ziemi przez nierolnika, zakup lasu, to wszystko są takie formalności, które da się przejść, no ale oczywiście trzeba się tego dobrze przygotować. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to dajcie znać w komentarzu i ja być może taką serię kiedyś w wolnej chwili stworzę. A teraz zamiast siedzieć i gadać, to ja po prostu się chwilę przejdę, bo czasu nie mam dużo, dzisiaj tylko takim przelotem dosłownie na 2 godzinki, także się troszeczkę pokręcę, no i może ponagrywam co nieco tej majowej przyrody, bo taki maj nie do końca fajny, bo zimno, ale co nieco myślę, że można nagrać. Odnośnie podglądania, to właśnie zorganizowałem takie 2 kamerki, które działają na panele słoneczne i nie potrzebują Wi-Fi, a mają kartę SIM w środku. Mają być to takie ala fotopułapki, no bo chcę troszeczkę pooglądać przyrody dookoła. Podobno w okolicy też pojawiły się wilki, no i nawet tu gdzieś niedaleko była sarna, tego nie pokazywałem, rozgrzebana przez te wilki. Co, piesku, ciebie też będziemy podglądać? A co ty tu? Co ty tu? A, łapo. No, bo zaraz porysujesz, także ja to na razie jeszcze chowam, a to zobaczycie pewnie w kolejnych odcinkach, trochę może ujęć z tego, trochę może recenzji, no i w sumie skoro tą paczkę otworzyłem, to i wyciągnę jeszcze tą, aleś ty dzisiaj ciekawski. W tej drugiej paczce taka oto kolejna przystawka, a w zasadzie prowadnica do piły spalinowej. Wpadło mi coś takiego w oko, no i nie mogłem się oprzeć. Po co mi to? No bo w sumie mam tu jeszcze kilka niepociętych pniaczków. One są dosyć grube i tym trakiem, który mam, nie jestem w stanie takiej grubości jak tu ogarnąć moją prowadnicą, a może z tym jakoś się uda. Więc oprócz remontu tamtego pomieszczenia, no będzie na pewno w najbliższym czasie tym urlopowym takie różne dłubaniny. Czy cięcie tego, cięcie drewna na opał, kończenie tutaj zadaszenia, gdzie ten opał będę składował, no i jeszcze takich wiele innych rzeczy. No na przykład ogarnianie tego grajdołka, bo na to już patrzeć nie mogę. No i oczywiście też co nieco ogródka, ale od ogródka to już parę scen pewnie widzieliście wcześniej. Nie wiem o co chodzi, ale ja w tym ogródku po prostu lubię dłubać, a szczególnie jak jest taka fajna pogoda jak teraz i na słoneczku można trochę pobyć i na przyrodzie,
pooddychać i w ogóle. Czy ma to sens? No czasu idzie na ogródek dużo, efekty różne, ale zawsze trochę tych warzywek dla siebie jest. Patrzę też na tą oborę, no bo w sumie 2 tygodnie temu dzwonili do mnie z gminy, co z tym Eternitem. Niby dostałem dofinansowanie na wymianę tego dachu i miało to być w tamtym roku, no ale z niezależnych ode mnie przyczyn nie ma w tej chwili ekipy w okolicy, która mogłaby to zrobić. Umowę mam, jak dobrze pamiętam, na realizację do końca tego roku, więc teoretycznie jeszcze pół roku jest. No mam nadzieję, że ktoś się na to znajdzie, żeby to ściągnąć. Najgorsze w sumie ściągnąć, no i potem założyć nowy dach. To może pół biedy, no bo to już jak blacha będzie wymiar miała konkretny, to aby to po prostu przykręcać. No gorzej z tymi obróbkami, no bo to wiadomo, że trzeba mieć giętarkę i trochę pojęcia w głowie, żeby to zrobić. Niby dałoby się samemu, no ale co z tego, jak nie wolno. Takie zobowiązanie w tej umowie niby jest. Ile na to jest dofinansowania? Mniej niż 5000, więc w sumie dużo, no i niedużo, no bo te 5000 to nawet nie starczy na materiały, a jeżeli przyjdzie jeszcze wymieniać jakieś drewno i gdzie robocizna, gdzie wszystko, no ale zawsze to jakiś pieniądz w garści, więc fajnie jakby przez te kilka miesięcy, lata udało się znaleźć ekipę w okolicy, która to zrobi. Oby się udało. No a dzwonili z gminy, no bo teoretycznie będą zbierać w najbliższym czasie Eternit. No a u mnie trochę tego Eternitu niestety jest i może by zabrali chociaż to, co mam zmagazynowane, no bo na to niestety nie liczę. Ja się bardzo cieszę z tego nadchodzącego urlopu. Oczywiście planów i zamiarów 10 razy więcej niż tego czasu wolnego faktycznie będzie. No ale jedyne co mogę zagwarantować, że będzie taki standardowy miszmasz siedliskowy, jak to u mnie. Trochę przyrody, trochę gadania, trochę remontowania. Po prostu wszystkiego po trochu. To co? Jeszcze chwila zabawy. Poskaczemy, poganiamy się tu po okolicy. No chodź chwilę. Trochę ruchu nam nie zaszkodzi. No bo cóż, za chwilę trzeba będzie się też zbierać, tak? A my co? Kończymy chyba ten odcinek i zapraszamy do oglądania następnych. Aport. Chodź.